Liban to najsłabsze państwo pod względem siły militarnej tego zestawienia. Dysponuje armią liczącą 60 tysięcy żołnierzy oraz 35 tysiącami rezerwistów. Dodatkowo w strukturach jednostek paramilitarnych jest zrzeszonych 65 tysięcy osób. Siły lądowe tworzy ponad 200 czołgów, 4,5 tysiąca opancerzonych pojazdów, 84 jednostek artylerii samobieżnej, 374 przeciwlotniczej oraz 30 rakietowej. Marynarka wojenna to prawie 70 statków, natomiast siły powietrzne liczą około 80 maszyn. Bahrajn to najmniejsze państwo w regionie, o powierzchni przekraczającej zaledwie 700 km². Armię zasila 18 400 żołnierzy, 110 tysięcy rezerwy oraz 1,5 tysiąca członków organizacji paramilitarnych. Siły lądowe tworzy 180 czołgów, blisko 2600 opancerzonych pojazdów, prawie 40 jednostek artylerii samobieżnej, 26 przeciwlotniczej oraz 17 rakietowej. Flotę morską stanowi 58 statków, a powietrzną z kolei 120 maszyn. Jemen jest jednym z większych państw regionu. Ponad 500 000 km² powierzchni zamieszkuje 31 milionów mieszkańców. Kraj dysponuje armią w ilości prawie 67 tysięcy żołnierzy. W strukturach jednostek paramilitarnych natomiast jest zrzeszonych 20 tysięcy osób. Siły lądowe to 55 czołgów, 4800 opancerzonych pojazdów, 26 jednostek artylerii przeciwlotniczej oraz 13 rakietowej. Flotę morską stanowi 38 jednostek, a siły powietrzne około 180. Jordania to jeden z najbardziej kosmopolitycznych krajów świata arabskiego, który graniczy bezpośrednio z Izraelem. Armię zasila ponad 100 tysięcy żołnierzy, 65 tysięcy rezerwy oraz 35 tysięcy członków organizacji paramilitarnych. Siły lądowe państwa to przede wszystkim duża liczba czołgów i opancerzonych pojazdów. Tych pierwszych jest bowiem blisko 1400, natomiast drugich ponad 24 tysiące. Oprócz tego posiada prawie 200 jednostek artylerii samobieżnej, 84 przeciwlotniczej oraz 88 rakietowej. Flotę morską stanowi 27 jednostek, a powietrzną 265. Oman, jeden z członków Ligi Państw Arabskich, dysponuje armią w ilości powyżej 42 tysięcy żołnierzy. Rezerwę tworzy 100 tysięcy osób, a w organizacjach paramilitarnych zrzeszonych jest 10 tysięcy. Siły zbrojne z kolei liczą 154 czołgi, 5 tysięcy opancerzonych pojazdów, 24 jednostki artylerii samobieżnej oraz 141 przeciwlotniczej, a także 22 statki morskie i około 130 powietrznych. Jeśli podoba Ci się ten film, daj nam łapkę w górę, udostępnij go swoim znajomym i zostaw komentarz. Nie zapomnij także zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Dzięki i kontynuujmy. Kuwejt, jedno z mniejszych, a zarazem bogatszych państw regionu, którego ubiegłoroczny realny PKB wyniósł ponad 191 miliardów dolarów. Kraju broni 72 tysiące żołnierzy, 24 tysiące rezerwy oraz 7,5 tysiąca członków organizacji paramilitarnych. Siły zbrojne Kuwejtu tworzy niespełna 370 czołgów, ponad 4400 opancerzonych pojazdów, 74 jednostki artylerii samobieżnej oraz 27 rakietowej, a także 123 statki morskie i 114 powietrznych. Katar, niegdyś ubogi, dziś jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Państwo o populacji przekraczającej 2,5 miliona mieszkańców osiągnęło w ubiegłym roku wartość realnego PKB na poziomie prawie $250 miliona. Dysponuje armią w ilości powyżej 66 tysięcy żołnierzy, rezerwę tworzy 15 tysięcy osób, a w jednostkach paramilitarnych zrzeszonych jest 5,5 tysiąca. Siły lądowe Kataru to w przybliżeniu 100 czołgów, 5,5 tysiąca opancerzonych pojazdów, 46 jednostek artylerii samobieżnej, 12 przeciwlotniczej oraz 16 rakietowej. Flotę morską stanowią natomiast 123 statki, a powietrzną około 230. Armię Syrii zasila 170 tysięcy żołnierzy, 50 tysięcy rezerwy oraz tyle samo członków organizacji paramilitarnych. Siły lądowe należą do jednych z najliczniejszych w regionie. Są to ponad 2700 czołgów, 14,5 tysiąca opancerzonych pojazdów, około 300 jednostek artylerii samobieżnej,
2400 przeciwlotniczej oraz 614 rakietowej. Flotę morską natomiast tworzy 47 statków, a powietrzną 452 maszyny. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najważniejszych sojuszników wojskowych USA w regionie. To także bardzo bogaty kraj, który w ubiegłym roku wypracował 653 miliardy dolarów realnego PKB. Dysponują armią w ilości 65 tysięcy żołnierzy. Rezerwę zasila 130 tysięcy osób, a w jednostkach paramilitarnych zrzeszonych jest 12 tysięcy. Siły zbrojne państwa to 354 czołgi, ponad 12 tysięcy opancerzonych pojazdów, 183 jednostki artylerii samobieżnej, około 100 przeciwlotniczych oraz 162 rakietowe. Oprócz tego posiada 79 jednostek morskich i 560 powietrznych. Irak, leżący nad Zatoką Perską, to państwo o znacznej armii. Zasila ją bowiem 193 tysiące żołnierzy oraz 100 tysięcy członków organizacji paramilitarnych. Siły lądowe kraju to z kolei prawie 850 czołgów, około 40 tysięcy opancerzonych pojazdów, 281 jednostek artylerii samobieżnej, blisko 1,5 tysiąca przeciwlotniczej oraz 425 rakietowej. Marynarkę wojenną tworzy 68 jednostek, a siły powietrzne 371. Królestwo Arabii Saudyjskiej to jeden z najbogatszych krajów świata i zarazem jeden z największych producentów ropy naftowej. W ubiegłym roku realny PKB państwa wyniósł ponad 1,5 biliona dolarów, a pod względem wydatków na obronność znajdują się w ścisłej czołówce z wynikiem około 72 miliardów dolarów. To przekłada się na liczną armię w ilości 257 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo 150 tysięcy osób jest zrzeszonych w organizacjach paramilitarnych. Siły zbrojne tworzy zaś blisko 1,5 tysiąca czołgów, niemalże 21 tysięcy opancerzonych pojazdów, więcej niż 1200 jednostek artylerii samobieżnej, 2000 przeciwlotniczej oraz niespełna 500 rakietowej, a także prawie 60 statków morskich i ponad 900 powietrznych. Izrael, pomimo wsparcia Stanów Zjednoczonych, dysponowania nowoczesną technologią wojskową i bronią jądrową, może być uważany za mocarstwo regionalne, jednak jego brakiem są sojusznicy w regionie. Siły zbrojne Izraela liczą 170 tysięcy aktywnych żołnierzy, 465 tysięcy rezerwy oraz 35 tysięcy jednostek paramilitarnych. Siły lądowe tworzy 1370 czołgów, ponad 43 tysiące opancerzonych pojazdów, 650 jednostek artylerii samobieżnej, 300 przeciwlotniczej oraz 150 rakietowej. Flota morska z kolei to 67 statków, a siły powietrzne składają się z 612 maszyn. Egipt, graniczący z Izraelem i Palestyną na północnym wschodzie, jest państwem o powierzchni przekraczającej 1 000 000 km², który zamieszkuje największa populacja w regionie, czyli blisko 110 milionów mieszkańców. Dysponują 10. na świecie pod względem liczebności armią 440 tysięcy żołnierzy. Rezerwę zasila prawie 500 000 osób, a w jednostkach paramilitarnych zrzeszonych jest 300 tysięcy. Siły lądowe Egiptu należą do jednych z najliczniejszych na świecie. Są to ponad 5300 czołgów, blisko 78 tysięcy opancerzonych pojazdów, około 1,5 tysiąca jednostek artylerii samobieżnej, nieznacznie więcej przeciwlotniczej oraz 1100 rakietowej. Flotę morską natomiast tworzy 140 jednostek, a powietrzną 1080. Iran, dawniej znana jako Persja, to obecnie duże państwo na Bliskim Wschodzie o obszarze ponad 1 600 000 km², które zamieszkuje prawie 87 600 000 mieszkańców, z czego zdecydowana większość to wyznawcy islamu. Wojska irańskie składają się z 610 tysięcy żołnierzy zawodowych, 350 tysięcy rezerwistów oraz 220 tysięcy jednostek paramilitarnych. Marynarkę wojenną tworzy 101 statków, a siły powietrzne to 551 maszyn. Oprócz wspomnianych na początku odcinka przyczyn konfliktu między Izraelem a Iranem, omówiliśmy również inne w jednym z naszych wcześniejszych materiałów, do którego zachęcamy do obejrzenia. Turcja to kraj położony w Azji Zachodniej, a częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej i druga siła w NATO. Aktualnie siły zbrojne kraju liczą ponad 355 tysięcy żołnierzy, prawie 380 tysięcy rezerwy oraz 150 tysięcy osób będących członkami organizacji paramilitarnych,
Tureckie wojska lądowe należą do jednych z najsilniejszych na świecie. Składają się na to ponad 2200 czołgów, 55 000 opancerzonych pojazdów, prawie 1040 jednostek artylerii samobieżnej, około 1800 przeciwlotniczej oraz blisko 300 rakietowej. Flotę morską natomiast tworzy 186 jednostek, a powietrzną ponad 1000, co jest 9. siłą na świecie. Przypomnijmy, że prezydent Erdogan wyraził gotowość do użycia siły militarnej przeciwko Izraelowi, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Jak zaznaczył, działania Jerozolimy w strefie Gazy mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla Palestyny, ale również dla samej Ankary. To wszystko na dziś. Zapraszamy do subskrypcji kanału, polubienia i udostępnienia filmu. Czekamy również na Wasze komentarze. Dziękujemy i do zobaczenia już wkrótce.